Szachy już były, przygodówki też. To samo z bijatykami, wyścigami. O, a co to? No oczywiście. Kolejny kosmiczny shooter. Cud. Dwudziestego 25 sierpnia 1995 firma Taito tworzy i wydaje na świat grę Zeitgeist. 3 miesiące później, a dokładnie 15 listopada, firma Acclaim wydaje ją w Stanach i dokładnie miesiąc później pojawia się w Europie. Poza Japonią gra nosi nazwę Jupiter Strike. Jest to kosmiczny shooter, z którym się już wcześniej spotkaliśmy. Philozoma, Start Blade Alpha, Raiden Project czy Total Eclipse Turbo. A nie, o niej jeszcze nie mówiłem. Jak jesteście zaznajomieni z tego typu grami, to raczej nie pokażę wam czegoś, co was zaskoczy. Zasiadamy za sterami jednego z pojazdów kosmicznych, który stacjonował na bazie w pobliżu Jowisza. Zostajemy wysłani z misją ratowania świata, gdyż siły Ziemi i zewnętrznych planet Układu Słonecznego zostały zaatakowane przez obcych. My jako ostatnia deska ratunku naszego układu zmierzyć musimy się z niezliczoną ilością obcych. Czyli norma. Jeden na wszystkich. Ostatnia nadzieja ludzkości. Taki wybraniec. Hobbit. Duke Blaskowicz. Mechanika rozgrywki polega na tym, że pojazd leci przed siebie w niewidzialnym tunelu, w którym możemy się poruszać na boki i w górę lub w dół. Najczęściej po to, żeby ominąć pociski wrogów lub lepiej wycelować w nich. Na drodze natrafiamy na meteoroidy, różnej wielkości pojazdy bojowe przeciwnika, jak i miny czy pozostałości po stacjach kosmicznych. W trakcie walki towarzyszy nam muzyka, która jest tutaj mniej niż tłem, ponieważ jej przez większość gry nie słychać. Jakieś tam popierdywania. Do dyspozycji mamy dwa rodzaje broni. Zwykłe laserowe karabiny, które mogą cały czas bez końca wyrzucać z siebie śmiercionośną wiązkę promieni. Gdy uda nam się zaznaczyć wrogie jednostki, po najechaniu na nie, możemy uwolnić specjalną broń laserową, która praktycznie likwiduje większość jednostek za pierwszym uderzeniem. Jedyny minus tej broni, że musi się ona ładować, ale odbywa się to tak szybko, że praktycznie można cały czas wciskać przycisk. W grze możemy zmieniać widok kamery zza pleców lub z pierwszej osoby. Wow! Tak ogólnie to chyba już wszystko, bo to, że pod koniec każdej planszy mamy walkę z bossem, to raczej nie powinno was dziwić. Chociaż przyznam się bez bicia, że pierwszy boss sprawił mi trochę problemu. Skubany był tak twardy i ginąłem dość często. Na szczęście, jak już wiedziałem, co kiedy robił i jak jego ataki omijać, był on prosty. Zajmował trochę czasu, ale był prosty. Zresztą ta walka bardzo przypominała mi walkę z doktorem Engine'em z trzeciego Crasha. No ale mniejsza z tym. Gra mnie zupełnie nie wciągnęła. Kolejna strzelanka kosmiczna, która prowadzi nas przez rurę. W cudzysłowie. Bez jakiejś oszałamiającej muzyki, a wręcz irytującym dźwięku działka, który oczywiście słyszymy bez końca. Sama gra nie wprowadziła nic nowego do kanonu, od taka zwykła i prosta strzelanka. Nawet nie mamy żadnych doładowań czy wzmocnień. Gra nie jest wysokich lotów. Dostaję ocenę słabą. Jakaś masakra w ogóle. Ostatnio same jakieś słabe tytuły mi wychodzą w ogóle. Nic rewelacyjnego się nie pojawia. Jakaś paranoja. Chociaż jakby tak popatrzeć na dzień dzisiejszy, sytuacja jest podobna. Dzisiaj też tak mamy, że w tej nowej generacji, że gry się pojawiają czasami raz na miesiąc, no chociaż nie, no to przesadziłem, raz na 3 miesiące, pół roku, pojawia się naprawdę taki hit, który przewraca nasz świat do góry nogami, taki, który robi wielkie boom.
na rynku. A tak poza tym to same średniaki albo takie słabe średniaki. Żadnej rewelacji. Tam ktoś bardziej lubi, ktoś bardziej nienawidzi. No, więc... Czyli trzeba będzie poczekać parę lat jeszcze. Mi tam jeszcze tych tytułów trochę zostało, więc... Jeszcze dużo rzeczy przede mną. No nic, to wszystko z mojej strony. Co, zapraszam Was do kolejnych odcinków i do zobaczenia później. No, jeżeli lubicie ten odcinek, to polubcie go. Łapka w górę, a jak podoba się Wam moja działalność, to zapraszam do subskrybowania. Cześć, trzymajcie się.